Partnerem odcinka jest niemiecka centrala turystyki. Dzień dobry Państwu. Już od ładnych paru lat zaskakująco wiele osób pyta mnie: chłopie, a czy ty byłeś kiedyś w Spreewaldzie? Spreewald, co to jest? Gdzie to jest? O co chodzi? Począłem grzebać, no i okazało się, że bardzo blisko naszej granicy mamy wspaniałe turystyczne miejsce. Turystyczne, ale piękne, bo nie wszystkie miejsca turystyczne są piękne. Chodzi po prostu o rzekę Spreewę, chodzi o jej rozlewiska, chodzi o kanały, zarówno naturalne, jak i sztuczne. Granica zachodnia Polski, Berlin, pomiędzy tym Spreewald. No i właśnie tu jesteśmy. Szukałem informacji o Spreewaldzie najpierw teoretycznie, a teraz będziemy praktycznie to oglądać. Będziemy również pływać. Większość łodzi jest jeszcze pod plandekami, gdyż jesteśmy na samym początku sezonu. No on się jeszcze na dobre nie rozpoczął, ale późną wiosną, latem, wczesną jesienią, co się tu głównie robi? Również pływa. Robi się tu wiele innych rzeczy. O tym wszystkim będzie dzisiejszy odcinek. Łódź, którą płyniemy, jest tradycyjną miejscową płaskodenną krypą, łodzią o nazwie kan. Płaskodenna, bo tutaj czasami bywa bardzo płytko. I oczywiście te łodzie dzisiaj są fantastycznie wyposażone, czyli są kocyki, są ławki. To jest rzecz poruszana siłą ludzkich rąk. Mamy pana albo panią na rufie, która albo który odpycha się takim kijem po prostu. Ale kiedyś to była konieczność transportowa tutaj, no bo ten obszar ma mniej więcej 500 km², mówię o Spreewaldzie. I jest tych kanałów multum. No i teraz komunikacja. No, drogi nie wszędzie dochodzą. Będziemy zresztą dzisiaj w miejscu, które jest dostępne w zasadzie tylko z wody. Nie da się tam autem dojechać. No więc tak się ludzie tutaj poruszali. Pływali też na pola, które pomiędzy tymi kanałami były i są. Bardzo zresztą żyzna ziemia. No więc najpierw konieczność, dzisiaj atrakcja. Zresztą te łodzie są bardzo przygotowane na przyjęcie ludzi. Nie tylko chodzi o kocyki, ale chodzi również o kolekcję miejscowych różnych destylatów, nie tylko. Mam Spreewald Bitter, czyli aperitivo gorzkie ziołowe miejscowe. Jest też piwo. Mamy kilka godzin pływania, a pomiędzy tym pływaniem bardzo ciekawe, jak mniemam, postoje. Ale generalnie chodzi o to, że jest tu cicho, jest tu pięknie, jest tu natura, no i to coś nie porusza się przy pomocy silnika. Relaks w czystej postaci. Pomiędzy ową plątaniną kanałów mamy dość sporo domów. Bardzo często są to wyłącznie domy letniskowe, ale również są takie, które zamieszkuje się na stałe. No i teraz bardzo ciekawa rzecz. Widzieliśmy przed chwilą Deutsche Post, czyli niemiecką pocztę, oddział przy samym kanale. Dlaczego? Ano dlatego, że listonosz, żeby tutaj cokolwiek dostarczyć, musi płynąć. Tak jak przed wiekami. Woda to miejscowe ulice. Będziemy mieli liczne przystanki. Bardzo często przystanki kulinarne. Dankeschön, das ist Schmalzbrot, ja? Und Spreewald Gürken. Genau. Dankeschön, danke sehr. Przystanki kulinarne. Ten jest pierwszy, czyli to jest po prostu pajda miejscowego chleba ze smalcem. Dopływając widziałem, że jest również oferta smalcu wegetariańskiego, ale ja mam zwykły. I mam tutaj coś, co jeszcze będziemy dzisiaj wiele razy widzieli. Ten region jest najsłynniejszy w Niemczech całych.
najsłynniejszy z powodu ogórków. Tu się udają doskonale ogórki. Słynne szprewalskie ogórki, robione na mnóstwo sposobów. Również ogórki kiszone, nie tylko ogórki w occie marynowane. No więc ogóras, trochę tego chleba i już wam mówię, o co chodzi. Chodzi o to, że chleb ma chrupiącą skórkę, że smalec ma chrupiące skwareczki, a ogórek ten akurat nie jest kiszony. Wspaniały, chrupiący, jędrny. No i tak to można płynąć godzinami. To były i nadal są tereny rolnicze, a jednym z symboli tych okolic jest właśnie taki charakterystyczny stuk siana. Bardzo charakterystyczny wygląd spowodowany konstrukcją tego stogu. Zobaczcie, to właśnie na tym układa się siano. Znaczy, to jest oczywiście miniaturka, a tutaj mamy oryginał. Kanałów i kanalików jest tutaj znacznie ponad 1000 kilometrów, ale takich, po których da się pływać łodzią, jest kilometrów 500. Na niektórych są śluzy i właśnie dopływamy do śluzy. Śluzy są ręczne, mówię o operowaniu tą śluzą, o otwieraniu jej, i elektryczne. Ale wcale nie trzeba się tym zajmować, jak się płynie taką łodzią jak my. Co innego, jak płyniemy kajakiem. Ale tutaj jest również dobra wiadomość dla tych, którzy nie mają wielkiej wprawy w działaniu ze śluzą. Otóż w sezonie, kiedy się tu pływa kajakami, to tu siedzą na górze miejscowe dzieci. One za kilka euro robią to, co trzeba. Więc wystarczy podpłynąć, mieć przygotowane monety, dać i płynie się dalej. A za chwilę nasz pan przewodnik sprawi, że przepłyniemy przez śluzę. Kolejna śluza. Oczywiście nie będziemy się zatrzymywać przy każdej i nie będziemy każdej filmować, bo tych śluz jest tutaj 100. Ten wielki obszar ma różnicę poziomów, która sięga 6 metrów. Zatem owe śluzy pozwalają utrzymywać wodę wszędzie na właściwym poziomie. One również zapobiegają powodziom. Ostatnia poważna powódź miała tu miejsce w roku 1981, o ile sobie dobrze przypominam. Śluzy to niezwykle pożyteczna rzecz, chciałoby się powiedzieć. A teraz pozwalam panu otworzyć i te wrota. Zbliżamy się do miejsca popasu, po rumuńsku popasul. Aprowizacja na łodzi jest doskonała, ale dotyczy tylko spraw w płynie, a my łakniemy jedzenia. No więc restauracja, do której da się jedynie dopłynąć. Miejsce nazywa się Woczowska. Ono tam już na horyzoncie, jego pomost i nazwa majaczą. Woczowska, co to oznacza? Bardzo ciekawa rzecz i o niej jeszcze będzie dużo więcej w programie. Jesteśmy na Łużycach i tu od wieków, od wczesnego średniowiecza mieszkają Serbowie Łużyccy. I w ich języku Wocza to jest czarny bez po prostu. A Woczowska to miejsce czarno-bziane, o, można tak powiedzieć. No i widzicie, kajakarze już najwyraźniej się najedli, odpływają, znaczy to, że stolik powinien być. Zaraz będziemy u celu. Na ścianie wisi tutaj menu szparagowe, sezonowe, ale postanowiłem sięgnąć po
klasyki szprewalskiej kuchni. No i co od razu mnie zdumiewa, tylko patrząc się na nie, że owe klasyki szprewalskiej kuchni bardzo przypominają rzeczy, które znamy z Polski. Co to jest? Pyry i gzik, moi drodzy. Tak jest. To jest bardzo naśmietaniony twarożek. Do tego drobno posiekana cebulka. I jeszcze jedna rzecz, która jest miejscową specjalnością, a mianowicie olej lniany. Przepięknie się złoci. No i to jest niezwykle podobne do poznańsko-wielkopolskiej historii. Pyry z gzikiem. To Grützwurst po niemiecku, czyli kaszanka. Nie podawana, usmażona we flaku, lecz z tego flaka wyciągnięta, podduszona. I to jest kaszanka z kaszą, nie hiszpańska morcilla robiona z ryżem, lecz z kaszą. Słowianie, więc kasza musi być. Świetna kaszanka, bardzo dobrze doprawiona, doskonała. Do tego przepiękna kiszona kapusta ze skwarkami, ziemniaki z wody. Szprewalskie ogórki. Słynna sprawa w całych Niemczech, również pod taką postacią. To jest mizeria. Mizeria, no teoretycznie bardzo podobna do naszej, gdyż jest ona naśmietaniona. Ale to, co się tutaj złoci, to jest również ów słynny miejscowy lniany olej. Więc Spreewalder Gurken do buzi. W środku jest również koperek. To nie jest bardzo kwaśne. Tak, to jest niemal identyczne jak nasza mizeria. No i to jest piękne, bo to wypływa z tradycji. To jest miejscowa, wiejska, biedna kuchnia o lokalnych korzeniach. Elegancja i szparaszki będą jeszcze. A na razie skupiam się na kaszance. Nasz rejs trwał niebagatelne 5 godzin, ale też prosiliśmy o maksimum. Minimum to jest godzina i pół. To zależy od Was. Taka łódź mieści 36 osób, więc oczywiście można wynająć sobie jedno, czy też 2, czy 4 miejsca i być na tej łodzi jako jedna z osób, ale można też, co też my uczyniliśmy, wynająć łódź całą. Bo wszyscy się tu znamy i mogliśmy powiedzieć do pozostałych cicho, cicho. A gdyby tu były obce osoby, to tego by nie można było zrobić. A dlaczego należy tu być cicho? Relaks, szum. Zobaczcie i przestrzeń. Ja sobie tutaj ulokowałem gniazdko, wymościłem sobie i tu przed chwilą odbyłem zasłużoną poobiednią drzemkę. Wspaniale, po prostu wspaniale. Oto nasza baza w Spreewaldzie, miejscowość Liebenau i piękny zamek. Szczęśliwie dla nas, w tym zamku mamy hotel, a w tym hotelu czekają na nas pokoje. Więc się rozpakujemy, się ogarniemy, nie będziemy spali. Jestem wyspany, niezwykle spałem na łodzi. Ów relaks to spanie. Tutaj biegają dzieci, grają w piłkę, cieszą się. I jest dużo różnego rodzaju dźwięków. Tam były tylko ptaki. Nie było brzęczenia komarów nawet, bo komary się jeszcze, zdaje się, nie wylękły. Umawiamy się tak. My się meldujemy, ogarniamy i widzimy się na kolacji. Ciao, cześć! Obiecałem wam szparagi, no ale wcale nie sprawdzałem menu tutejszej zamkowej, pałacowej restauracji. Natomiast wiem świetnie, że właśnie w tym czasie w Niemczech, a jesteśmy tu na przełomie kwietnia i maja, jeśli się idzie do restauracji, nie jest to restauracja hinduska albo też turecka, to zawsze jest osobna karta szparagowa. No i właśnie taka karta tutaj jest. Różne dodatki, bo zasadnicza rzecz się nie różni, czyli szparagi, głównie białe. Te zielone są tylko dla
dekoracji, dla kontrastu, białe szparagi, do nich zamawia się samemu sos. No i oczywiście, jeśli człowiek ma olej w głowie, to zamawia do tego sos holenderski. No to jest rzecz kaloryczna, więc olej w głowie olejem. Jeśli się chce trochę lżej, to można zamówić również masło zrumienione, masło noisette. A jeśli ktoś chce eksperymentować, to może zamówić sos berneński, który moim zdaniem do szparagów nie pasuje, bo jest z estragonem i doskonale sprawdza się w Chateaubriand. Ale mamy tutaj takowy eksperyment, czyli sos bearnaise. Wygotowane szalotki z octem, potem już robiony tak jak sos holenderski, tylko do tego świeży estragon. No i teraz najważniejsze, co do tych szparagów. To jest zawsze, nie zawsze aż tak wygląda, młode ziemniaki, ale zobaczcie jak cudownie otoczone, zrumienioną w maśle bułką tartą. No i teraz rzeczy ekstra. To może być szynka. To jest akurat mój wybór. Jestem dietetycznie rozważny i odpowiedzialny. Wygląda na to, że tu też będą dobre śniadania. W Niemczech są dobre śniadania, bardzo podobne do naszych, więc chcę sobie trochę miejsca zostawić na rano. Więc szynka gotowana i szynka dojrzewająca. Ogórki, widzicie? No, a jakżeby inaczej, jesteśmy w Spreewaldzie. Ten jest kiszony, to są korniszonki. Ale jeśli chcecie pójść bardziej po bandzie, no to są Kalbschnitzel, czyli sznycelki cielęce, sznycelki, sznyclunie, sznycle. Tutaj jest jeszcze większy. A jeśli w ogóle lekarz zlecił Wam rzeczy légère, très légère, czyli leciuteńkie, to możecie wybrać takową wersję. Sandacz, bardzo ładnie przygotowany, pewnie tylko chwilkę obsmażony, wsadzony do pieca, który spoczywa na szparagach. No i moi drodzy, szynka szynką. Szynka może być przez cały rok, natomiast sezon na szparagi trwa niemal tak krótko jak życie motyla. A Grauburgunder, czyli Pinot Blanc, niemiecka rzecz. Jakby to podsumować? Einzigartig. Wyborne. Niezwykle ciekawa jest historia samego zamku. Przez przeszło 300 lat właścicielami tegoż była rodzina arystokratyczna pochodząca z Toskanii, Linar. Ale jak już przyjechali tutaj na służbę elektora brandenburskiego i zostali częścią niemieckiej arystokracji, to przed nazwiskiem mieli nie tylko von, ale też von und zu. Von und zu Linar. No i tak to działało do czasów II wojny światowej. A co było dalej, opowiem Wam z widokiem na park. Ostatnim właścicielem tych dóbr był Wilhelm von und zu Linar. Był on równocześnie oficerem Wehrmachtu, adiutantem feldmarszałka Erwina von Witzleybena. To było ogromne założenie parkowe i pałacowe, ale przyszła II wojna światowa. Już przed wojną rodzina Linar urządziła tutaj w części pałacu muzeum, żeby móc utrzymać owe ogromne posiadłości. W czasie wojny wprowadziła się tutaj Luftwaffe i urządziła zakład kartograficzny. Ale najgorsze wydarzyło się w lipcu 1944 roku. Von und zu Linar, również feldmarszałek Erwin von Witzleben byli zaangażowani czynnie w spisek lipcowy, zamach lipcowy na życie Hitlera. Bomba, która nie zabiła Adolfa, podłożona przez von Stauffenberga. No i
Właściciel tych dóbr został wywieziony do Berlina, został stracony, a to wszystko zostało skonfiskowane. Potem przyszła Niemiecka Republika Demokratyczna, a tutaj urządzono szpital tymczasowy, potem przychodnie, oddział położniczy, szkołę. W latach 70. chciano to wszystko wysadzić w powietrze i zrobić tutaj tor saneczkowy, ale szczęśliwie miejscowy konserwator zabytków się sprzeciwił. No i w końcu przyszło zjednoczenie Niemiec, ponieważ majątek został skonfiskowany przez hitlerowców, więc zwrócono go spadkobiercom, przedstawicielom żyjącej części rodziny Linar. No i oni to odnowili, mają tutaj hopel, a my jesteśmy jego gośćmi. I to jest właśnie nasza baza w Spreewaldzie. Jedno z drugim bardzo przyjemne połączenie. Jedno z setek ogórkowych stoisk i ogórkowe wariacje, ogórki na przeróżne sposoby. Ogórki w płynie, proszę bardzo. Tutaj mamy Radlera. Radlera, czyli piwo z dodatkiem jakiegoś soku. W tym wypadku jest to sok ogórkowy. Mamy ogórkowy likier. Mamy w końcu ogórki zarówno wprost z beczki, jak i ogórki w takich półkilogramowych, plastikowych pojemnikach sprzedawane. No i jakie smaki? Mamy solone z koperkiem, mamy przyprawione korzennymi przyprawami, mamy ogórki z musztardą, z czosnkiem, z pieprzem, z miodem, mamy też kiszoną kapustę i mamy najostrzejsze ze wszystkich, die schärfsten, czyli Meerrettich Gurken. Meerrettich, Austriacy powiedzieliby kren, a my mówimy chrzan, ogórki chrzanowe. Jeśli ktoś jest w tych okolicach i nie przywiezie spreewaldzkich ogórków ze sobą, to znaczy po prostu, że tu nie był. Ein kleines Portion Meerrettich Gurken und... Das sind Meerrettich. Okay. Und... Die sind ein bisschen größer. Okay, that's okay. Ist es so okay? Ja, ja, ja. Ja? Und Curry. Und Curry. Ja. Moment, das müssen wir erstmal kurz abwiegen. Okej. A ja wziąłem tego najostrzejszego z chrzanem, ale też co nie było wymienione na tej liście. Kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Entschuldigung. Wo kommen Sie her? Wir sind aus Polen, aus Krakau. Polen. Ja. Ah, okay. Jednak coś tam jeszcze jarzy z niemieckiego. Nie bardzo, ale Reicht trochę. Ihnen da auch eine? Ja, das ist wunderbar. Okay. No, to są 1,30 Euro, bitte schön. Bitte sehr. Ein bisschen kleiner haben Sie nicht zu. Nein, Nein. Entschuldigung. So, dann gebe ich Ihnen jetzt. Ogórki z beczki są na wagę. Dobra, pani mi wyda. Also ganz frisch, noch frischer Ja. geht nicht. To jest, chodźmy do słońca. Chodźmy do słońca. Zacznijmy od tego łagodniejszego, czyli od wersji curry. Naprawdę pachnie pięknie curry. Ale super ogór. Łagodne curry. Ja bym to dystrybuował po hinduskich knajpach. To jest naprawdę wspaniały smak curry. A teraz ten najostrzejszy. Są też takie obrane ze skórki w miodzie i w chili marynowane, ale ten jest chrzanowy. Ależ potężnie chrzanowy ogórek. To jest wyborna rzecz. Ah, ja, das ist scharf. Ist scharf. Ja. Wspaniałe ogórki, jędrne, chrupiące, pełne smaku tego, w czym zostały zamarynowane. Ekstra rzecz. A. Wczoraj poruszaliśmy się po tutejszych kanałach napędzani siłą mięśni cudzych. Dzisiaj postanowiłem poruszać się po okolicy napędzan siłą własnych mięśni. I nawet miałem wybór, które mięśnie mam uruchomić. Czy mięśnie nóg, czy mięśnie rąk. No bo mogłem albo wziąć rower
i tutaj jeździć, albo też wziąć kajak, albo kanu i nim pływać. Wybrałem kajak. Rowerem w zasadzie nie da się jeździć, nie pedałując cały czas, a kajak jest wspaniałym wynalazkiem. Zobaczcie, ja nic nie robię i płynę. Czasami tylko machnę wiosłem. Oczywiście wiem, którym wiosłem machnąć, by w odpowiednią stronę się skierować, ale jest to bardziej zadanie dla leniuszków. No i to jest piękne, bo jak się tutaj jest samemu, to wszystko doskonale widać. Oczywiście nikt tutaj nie przypływa z własnymi kajakami czy też kanu. To wszystko wynajmuje się na miejscu, ale trzeba pamiętać, że w weekendy i w szczycie sezonu trzeba taką jednostkę rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem, no bo wszyscy chcą pływać. Trzeba też zachowywać reguły ruchu wodnego, czyli te łodzie napędzane kijem, którą wczoraj płynęliśmy, mają tu pierwszeństwo bezwarunkowo. Są też znaki. Nie trzeba mieć patentu motorowodnego, ani też sternika, ani patentu kapitańskiego, by to obczaić, ale dostaje się instrukcję. No i przestaję już do Was gadać, gdyż wpływam tutaj w ten zaułek, gdyż na chwilę muszę do brzegu przybić. Zobaczcie, jak to sprawnie zrobię. O, to wiosło i jest. Jest wiele rzeczy, które należy porządnie zawiązać, na przykład byka na pastwisku, albo też kajak. Ważna uwaga, kapoki nie są tu wymagane. No tutaj nawet mnie nie kryje. Tu jest pewnie z 50 cm, w miejscach najgłębszych może z 1,5 metra. Mówiłem o rowerach. Je się też tutaj wynajmuje i ich jest tutaj mnóstwo, bo ludzie korzystają z tego terenu rowerowo, no bo jest płasko, jeździ się bardzo często w lesie. Są kanały, ale te kanały są dla rowerów przekraczalne, bo mamy mostki, a przy tych mostkach, w zasadzie na tych mostkach, specjalne konstrukcje. Właśnie teraz są one w użytku. Jest taka szyna. Niektóre z nich są elektryczne. To się włącza i to pomaga wciągnąć rower na górę. Pani akurat nie jest specjalnie sprawna, ale pan jej zaraz pomoże. Widzicie? Pan pcha, rower idzie do góry. Są też takie miejsca, gdzie trzeba go po prostu wepchać. Nie jest to napędzane prądem. A jak się rower w dół sprowadza, to są tutaj nawet takie specjalne szczoteczki, żeby ewentualne zabrudzenia z opon zeszły i żeby był opór, żeby to nie pędziło w dół. Ja nie zmieszczę się na tej taśmie, chętnie bym jej użył, no ale jest za mała, nie wyciągnie mnie w górę, idę sam. Idziemy dalej, ponieważ dotarliśmy do wioski, która jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w całych Niemczech. Leiden, tak się nazywa ta wioska, niezwykle malownicza. Na stałe mieszka tu 50-60 osób, ale walą tu również z Polski turyści. No dlatego, bo jest po co. Można pływać, można jeździć na rowerach, ale można też zwiedzać. I właśnie idziemy. Zobaczcie, Freiland Museum Leiden. A tam napis, który rozumiemy. Muzej pod gołem niebią. To jest skansen. A co to za język? Dowiemy się w środku. Land niemiecki, w którym leży Spreewald, to Brandenburgia. Bardzo blisko stąd mamy Saksonię. I właśnie fragment Brandenburgii i część Saksonii to historyczna kraina zwana Łużycami. I tutaj w tym miejscu od wczesnego średniowiecza mieszka najbardziej na zachód wysunięte słowiańskie plemię Serbo-Łużyczanie albo też Serbowie Łużyczcy. Oni w dalszym ciągu jeszcze, nie wszyscy, ale wielu z nich mówi po serbu-łużycku.
I ta kultura jest pielęgnowana, co jest prawdziwym cudem. No bo żyli oni od czasów średniowiecza w morzu znacznie większej masy ludzkiej mówiącej po niemiecku. I nawet nie same represje, tylko ów fakt sprawił, że wielu z nich po prostu zrezygnowało ze swojego języka. Represje też były. Pod koniec XIX wieku, bodajże w roku 1874, już po zjednoczeniu Niemiec, po ustanowieniu Cesarstwa Niemieckiego, zlikwidowano nauczanie po serbo-łużycku. Ono wcześniej było. Najgorsze przyszło w czasach III Rzeszy, kiedy to w ogóle zlikwidowano wszystkie stowarzyszenia kulturalne serbo-łużyczan. W NRD powstały one na nowo. No i do dzisiaj ta kultura jest tu obecna. Jej historię, jeśli chodzi o kulturę materialną, ilustruje właśnie owo Muzeum pod Gołym Niebem, czyli skansen. Mamy tutaj zabudowania serbo-łużyckie z okolicy od niemal początku XIX wieku aż do lat 20. wieku XX. Przepiękna, niebagatelna chałupa z roku 1840, w dodatku pochodząca właśnie z tej wioski. Cudowne pokrycie dachu trzcinowe. Dzisiaj za coś takiego płaci się majątek, a to kiedyś było najtańsze rozwiązanie. Oczywiście wejdziemy do środka. Chałupa jest cywilizacyjnie bardzo zaawansowana, nie ma klepiska. Mamy cegły. Cegły, które w tym wypadku są położone na podłodze. A co jest w stodole, w oborze? No jest kamień. Poza tym oczywiście, że jest również siano. No więc to jest niezwykle historia porządna. Idziemy dalej, gdyż życie główne toczyło się w dalszych częściach pomieszczenia. To jest niezwykłe urządzenie. Szczerze mówiąc, pierwszy raz takowe widzę. W tej formie, bo to jest magiel, maglownica, ale magiel suchy, magiel nieparowy, magiel, który prasuje nie gorącem, tylko ciężarem. No po prostu taki pojemnik, mnóstwo kamieni, no i teraz widzicie, tu są rolki, to się poruszało i to prasowało zarówno odzież, jak i pościel, a głównym surowcem do wyrobu i pościeli i odzieży w tamtych czasach tutaj był len. Do lnu się dzisiaj wraca i to się świetnie, przylnie sprawdzało. No i główne pomieszczenie. Jak widzicie, to pomieszczenie jest przeznaczone dla ludzi normalnego wzrostu. Ludzkość, jak zaczęła jeść cornflaki masowo, to straszliwie wystrzeliła. Kiedyś ludzie byli tacy jak ja, jeśli chodzi o wzrost. Bardzo się z tego cieszę. To jest lampa. Lampa dość specyficzna, mianowicie zapalano tutaj taki kawałek gałązki i to dawało płomień, który rzucał światło. No i łóżko oraz kołyski. Wysoki przyrost naturalny, ale też wysoka śmiertelność, więc kołyski i główne łoże. Tutaj spało naraz do 7 osób. Jest piec, jest wszystko, co trzeba. Piękne miejsce. I olej lniany, już wtedy tego oleju namiętnie tu używano. Piec w poprzedniej chałupie wydawał mi się zaskakująco mały i nie miał też funkcji pieca chlebowego, ale w tym miejscu tajemnica się wyjaśniła. Obawiano się pożarów, zatem stawiono osobne piekarnie, które miały służyć całej okolicy, całej wspólnocie. Ten budynek pochodzi z samego początku XIX wieku. I też nie pieczono tutaj chleba codziennie. Pieczono go raz na parę tygodni. Chleb i placki, najczęściej żytnie, jaglane albo też gryczane. Następnie je suszono, a potem moczono w oleju lnianym. Coś takiego stało zawsze z dala od głównych zabudowań wioski, a pochodzi również z tej właśnie wioski.
kajak został przysumowany bezpiecznie. Zresztą nie tylko pływanie kajakiem, ale również jego cumowanie, a może przede wszystkim jego cumowanie, to właśnie moja specjalność. Wizytę w Spreewaldzie należy zakończyć godnie. No i mamy takowe miejsce. Dostępne zarówno z wody, jak i od tamtej strony, z lądu. To miejsce nazywa się Bauernschenke. Jest po prostu gasthausem, miejscem specjalizującym się w lokalnej kuchni. Wygląda na to, że trafiliśmy we właściwe miejsce. Na razie wygląda, gdyż dania prezentują się przepięknie. Jak smakują, to za chwilę. Lokalność, sama miejscowa klasyka. Owo danie już znacie z wczoraj. To są tutejsze pyry z gzikiem, czyli są pyry gotowane w mundurkach, jest ów naśmietaniony twarożek i jest dodatek oleju lnianego, bez którego tu, jak też już wiecie, nie ma życia. To jest piękna rzecz. Była wczoraj kaszanka, taka bez flaka, a tutaj jest kaszanka we flaku, to jest ta właśnie kiełbaska, ale oprócz tego jest piękna rzecz. To jest mianowicie bułczanka. Bułczanka, czyli kicha, która jest nadziewana, no dobra, jak to zrobić? Tak, która jest nadziewana bułką, wątróbką i podrobami. Ale dobre. To jest od miejscowego masaża. Jak i to. Spójrzcie, jaka wspaniała, mistrzowska kompozycja. Kiełbasa, taki ślimaczek, kapusta ze świniobicia. Tak była opisana w karcie. Myślę, że chodzi o to, że w środku są skwary w tej kapuście. Tam jest po prostu wędzony szpeczek. Super sauerkraut. Lekko słodkawa. Dobry bilans pomiędzy kwasem a słodyczą. Piękne. I przecudne ziemniaczane pire, które jest naszczypiorkowane. Do tego mamy tutaj taki, jak mniemam, pietruszkowy sosik. Tak, szczypioru, co niemiara. No i piwo, a jakże. Moi drodzy, chodzi o to w takich miejscach. Chodzi o co? No właśnie o to. Chodzi o to, żeby promować lokalne jedzenie, lokalne wyroby, lokalną kuchnię, bo w ten sposób promuje się lokalną kulturę. I powiadam wam, tutaj w Spreewaldzie czynią to doskonale. Chrupiąca kiełbaska. Żegnam was. Żegnam was i jeśli popływacie pół dnia kajakiem, to potem coś takiego wciągniecie po prostu nosem. To się każdemu kajakarzowi należy jak psu kość.